Witajcie, dzisiaj taca z kafelkami. Jeżeli taki pomysł Wam się podoba, zapraszam na film. Duża drewniana taca plus przepiękny papier ryżowy z Tamperii. Właściwie można by go przykleić i nie zawracać sobie głowy żadnymi kafelkami. Zobaczcie, jak pięknie pasuje. Ale to byłoby za proste. Więc dziś martyrologia kafelkowa. Na dobry początek nic nowego. Cała taca na biało, zwykłą farbą akrylową. Drewniane rzeczy warto machnąć białą farbą cieniutko, ale za to 2 razy. Po pierwszym przelocie farbą drewno staje się bardzo szorstkie. Papier ścierny 180 albo 240 przelatujemy całość i na biało można machnąć jeszcze raz. Tacę zmierzyłam i wycięłam sobie z papieru kafelki, które na nią pasują. 6 kafelek, a między nimi centymetrowe fugi. Obrysowałam je ołówkiem na tacy, żeby zobaczyć, jak rozłoży mi się wzór. Największy zegar z kwiatami wykorzystam na zegar, natomiast pozostałe elementy trafią na tacę. Bukiet kwiatów plus 2 motyle. Będzie akurat. Wzory obrysowuję. Chcę, aby pod nimi została tylko biała farba. Natomiast resztę za chwilę przemaluję na zielono. Kolor zielony, ale trochę niewyraźny, ponieważ właśnie taki jest na papierze ryżowym. Myślę, że jak farbę bardzo mocno rozrzedzę wodą, kolor będzie ok. Zielony, beżowy i grafitowy. Farba wybełtana, więc można pomalować. Tak mniej więcej, nie musi być ładne, najważniejsze, żeby nam się podobało. Jak już jesteśmy z siebie zadowolone, możemy przykleić papier ryżowy. Używam do tego zwykłego kleju do decoupage. To jest klej z werniksem, czyli z dodatkiem lakieru. Papier ryżowy jest super, ponieważ zawsze się go ładnie przykleja. A jak coś pójdzie nie halo, to można odkleić i przykleić jeszcze raz. Trochę kleju pod spód, a resztę normalnie na wierzch, jak serwetkę. Motylki tak samo, ale jeżeli ktoś ma taki kaprys, to może papier ryżowy przyklejać tylko od góry. Taki rodzaj klejenia może być niewygodny, gdy mamy bardzo gęsty klej. Najpierw lakierujemy, a potem cieniujemy. Lakierowanko 1 raz, ale za to porządnie. Z lakieru dużo łatwiej jest zetrzeć cieniowane koszmarki. Cały czas te same farby. Woda i bardzo przydatny pędzelek skośny. Można cieniować płaskim, ale wtedy trzeba pamiętać, na który koniec nabierało się farbę. Trochę wody, trochę farby i blendujemy. Czyli staram się rozprowadzić równomiernie farbę na pędzlu. I teraz cieniuję, czyli po prostu objeżdżam boki kafelek. Ale kafelek to chyba za dużo powiedziane, po prostu boki tego czegoś, co mi wyszło. Trochę Was zostawię sam na sam z tym cudem tworzenia. Nie do końca tak miało być, ale nie ma co się przejmować, tylko trzeba kończyć. Mam ciągłe poczucie, że planuję jedno, a wychodzi drugie. Chyba się do tego już przyzwyczaiłam i nawet mnie to nie wkurza. I doszłam w tym już do takiej perfekcji, że czasami na końcu wmawiam sobie, że właściwie tak jest lepiej. Pocieniowałam jeszcze naokoło kwiatki i motylki. Przy denku też przeleciałam i teraz trzeba było zdecydować, na jaki kolor pomalować brzegi. Pomalowałam na ten sam zielony co kafelki, ale uwierzcie, myślenie nad tym zabrało mi 2 dni. W grę jeszcze wchodziło pozostawienie ich na biało lub zrobienie na ciemny szary. Gąbeczka i postarzanie przecieranie. Ta taca to nie ma być nówka nieśmigana, więc trzeba troszeczkę przebrudzić boki. Zawsze przydaje się wisienka na torciku, a tym razem jest to stempel ze spękaniami. Nie wiem, jak mogłam kiedyś bez niego żyć. Jest dla mnie równie ważny jak zmywarka. Przy stemplowaniu farbami akrylowymi należy uważać na nadmiar farby. Najlepiej nakładać ją pędzelkiem gąbkowym i to takim wymazanym na boku. Gdy farby na stemplu będzie za dużo, wylezie bokami i wygląda to brzydko. Jak mówiłam, na akryle trzeba uważać, ale super jest to, że możemy zrobić spękania w każdym kolorze. No dobrze, chwila prawdy, a jak coś nie wyjdzie, to robimy takie spękania i jest gites. Stempelkiem jadę na bogato, a jak wyjdzie za mocno, to można trochę farbę zetrzeć papierem ściernym. Gdy taca wyschnie, warto ją zabezpieczyć lakierem odpornym na temperaturę. To jest lakier poliuretanowy, możecie go kupić w naszym sklepie. Matowy z połyskiem, jest kilka jego wersji. 2 cieniutkie warstwy załatwiają sprawę.
Taca gotowa i cierpliwym dziękuję za uwagę. Listę produktów użytych do przygotowania tacy zamieściłam w opisie pod filmem. Fanów deku zapraszamy do naszego sklepu, adres na dole strony i na inspirello.pl. Jeżeli pomysł był fajny, nie zapomnij dać kciuka w górę. Jeżeli do kitu, trudno, daj w dół, ale najgorsza jest obojętność. Więc proszę, nie bądź cienki Polek, oceniaj i komentuj, bo wtedy wiem, że te filmy mają sens.